na ten rok i na przyszłe lata, niezależnie od tego, jak bardzo AI się rozwinie. Że to był bardzo często poruszany problem przez szefów, założycieli firm, menedżerów wyższego szczebla. To jest droga donikąd, to jest droga do wypalenia, to jest droga do marazmu, to jest droga do zmęczenia. To jest coś negatywnego w tym sensie, że się stawia o wiele mniejszy nacisk na te skille takie miękkie. No ty jesteś tam menadżerek, liderek, nie obchodzi nas, kiedy ogarniesz tematy liderskie, zarządcze, masz tam zakodować te tam ileś tam procent. Cześć, witajcie w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski. I Paweł Rekowski. Witamy Was w nowym roku 2026. Jak to czasami zdarza się na początku roku, dobry jest moment, żeby zastanowić się, tak spojrzeć wstecz, spojrzeć w przód, zastanowić się, jak ten rok będzie wyglądać, co się zmieni. No bo wiadomo, że data w kalendarzu się zmieniła, to nie jest coś takiego, powiedzmy, przełomowego, ale zawsze jest to dobra okazja. Zwłaszcza, że zeszły rok był bardzo intensywny, zarówno dla nas indywidualnie, ale dla naszej całej branży, dla naszego rynku. Dużo rzeczy ciekawych się działo. I chcielibyśmy dzisiaj trochę o tym porozmawiać, czyli jak w ogóle przyszłość będzie wyglądać, ale też odnosząc się do przyszłości, a wszystko to oprzeć na kanwie takiego pytania, czym w ogóle jest lider, za co lider jest odpowiedzialny. Jesteśmy na bieżąco. Paweł teraz rekrutuje liderów i widzi, jak to wygląda, jakiego typu, jakiej jakości liderzy są na rynku. Z drugiej strony też jesteśmy dosyć głęboko, ja zwłaszcza w tematach AI, w jaki sposób AI może wspierać naszych deweloperów, wytwarzanie oprogramowania, wytwarzanie produktów, ale nie jako taki AI slop, o którym już mówiliśmy, tylko właśnie w sposób, który przynosi jakość. To wszystko chcielibyśmy połączyć tutaj, mówiąc o tym, kim jest lider, za co jest odpowiedzialny i jak to się odnosi do tego, co teraz się dzieje. A inspiracją do tego były wasze komentarze, ponieważ już jakiś czas temu jeden ze słuchaczy Nerd Management napisał, może ktoś odczaruje w ogóle tych liderów, to liderstwo w IT. O co tu tak naprawdę chodzi, kim ten lider jest, skąd on się wziął, co on robi, czy to jest jak Yeti, który gdzieś tam chodzi, krąży, nikt go nie widział, ale wszyscy o nim mówią. Więc jadąc po kolei, może warto by było zacząć od tego, kim ten lider jest, bo tak naprawdę to nie jest twój kolega, koleżanka z pracy, ten sam specjalista, programista, tester, który tylko dostał nową etykietkę, nową rolę i teraz tylko klepie urlopy, ponieważ takie jest cały czas, nie oszukujmy się, postrzeganie osoby lidera, że lider przecież no to jest ten sam programista, co tak samo programuje, czy tak samo testuje jako tester, tylko ogarnia jeszcze tam kilka jakichś tam administracyjnych bzdur, nie? Jakichś HR-owych, gada tam z szefem, może jak firma jest, ta struktura w firmie jest płastsza, to może z zarządem, może gada z klientami, może gada z ludźmi jakimiś od produktu, no coś on tam w ogóle robi, nie wiadomo w sumie co, z perspektywy pracownika, czyli jeżeli jesteś specjalistą i zastanawiasz się, co ten twój szef tak naprawdę robi, to myślisz, no kurde, no co tam, klepie urlopy, czasem mi nie da podwyżki, może czasem mi da. To nie do końca jest tak. To Krzysiek, jak z twojej perspektywy i twojego doświadczenia, to kim ten lider jest? Zacznijmy od tego. To są też dwie odcinki tego spektrum. Pierwszy to jest właśnie taki deweloper, senior developer, który ma tam trochę więcej zadań, a na drugim biegunie jest taki właśnie menedżer, który się w nic nie angażuje za bardzo, tylko nie przeszkadza, chociaż niektórzy mówią, że to też dobrze, no ale właśnie klepie urlopy i tam robi jakieś rzeczy wysokiego poziomu, teoretycznie, organizacyjnie i jest nieobecny. Więc to też się teraz zmienia, bo moim zdaniem teraz właśnie wchodzimy w taką rolę, że jednak ci liderzy, menedżerowie muszą bardziej wchodzić w to, co się dzieje w tym zespole, muszą wiedzieć, co się dzieje w tym zespole. Czasem też trochę tak zamoczyć ręce, być trochę hands-on
I to już właśnie pierwsza moja obserwacja z sytuacji rynkowej, że jednak patrząc na to, jak wyglądają teraz rekrutacje, czy jakie są oferty, to jednak odchodzi się bardzo od w ogóle takich ról typu Scrum Master, Agile Coach, Manager, Team Leader zupełnie bez technologicznego backgroundu. I to wynika z kilku względów. Pierwszy to jest oczywiście obcinanie kosztów, zmniejszanie kosztów, chęć połączenia kilku ról w jedną. Drugie to jest AI, czyli coraz częściej jest takie oczekiwanie, to jest moim zdaniem negatywny symptom, że na przykład nie zatrudniamy juniorów, bierzemy tam jednego, dwóch seniorów, którzy będą zarządzać tymi agentami AI, plus jakiegoś menedżera, który będzie też właściwie robił jakąś techniczną robotę i tam tymi 2 czy 3 seniorami zarządzał. Więc tutaj to się bardzo zmienia. Z jednej strony to jest taka rynkowa rzeczywistość, do której musimy się dostosowywać i którą musimy rozumieć, ale z drugiej strony oczywiście też, moim zdaniem to jest coś negatywnego w tym sensie, że jednak się stawia o wiele mniejszy nacisk właśnie na te skille takie miękkie, związane z tym, jak rozwijać tych ludzi, jak ich prowadzić, w jaki sposób powodować, że będą się rozwijać. Więc to jest na pewno taka rzecz, którą widzę teraz. Z mojej perspektywy to jest taki temat bardzo szeroki i na pewno nie zagłębimy się we wszystkie jego aspekty w tym odcinku, ponieważ to spłaszczenie tej struktury, zrobienie menadżerów, którzy jednocześnie są terminatorami, którzy potrafią kodować, potrafią ogarnąć, załatwić biznes, sprzedać produkty, w ogóle zrobić produkty i ogarnąć wszystko, jest super i przecież wielu takich ludzi zarąbistych mamy, zresztą nie bez powodu. Polska jest jednym z lepszych krajów, jeżeli chodzi o dostawców, specjalistów na rynek IT. Mamy najlepszych specjalistów na świecie w tym zakresie i to nie bez powodu, bo potrafimy sobie poradzić, potrafimy ogarnąć tematy w każdym obszarze, w każdym zakresie. Jednak to jest jedno bardzo duże ryzyko, bo to się nie skaluje. AI też nam tego nie wyskaluje, bo AI jest maszynką statystyczną, więc statystycznie da nam poprawne odpowiedzi. Więc jeżeli teraz my robimy to samo, co wszyscy, tak samo jak wszyscy i gramy tylko ceną, może to zadziała, ale w każdym innym przypadku, jeżeli nasz biznes robi cokolwiek innego, bardziej kreatywnego, bardziej wymagającego, czy bardziej unikatowego, rozwiązuje jakieś nowe wyzwania, tematy na rynku, to już tak kolorowo nie jest. Do tego też nagraliśmy odcinek, który przypomniemy 133 o turkusowym szaleństwie, czyli co się dzieje w praktyce, jak tą organizację spłaszczymy, wytniemy menadżerów, wytniemy ludzi, którzy będą to wszystko koordynować, którzy będą dbali o ludzi jako o ludzi, bo to jest praca lidera, praca menadżera, czyli jeżeli my go wsadzimy w organizację, którą spłaszczymy do tego stopnia, że wszyscy tutaj kodują, więc ty jesteś tam menadżerek, liderek, ale to tam nie obchodzi nas, kiedy ogarniesz tematy liderskie, zarządcze, kiedy się spotkasz ze zespołem, kiedy zrobisz spotkania 1 na 1, kiedy zadbasz o dobrobyt swoich ludzi, masz tam zakodować te tam ileś tam procent, z reguły wychodzi tego więcej niż mniej. Często jeszcze nikt nas do tego nie przygotuje przecież, bo też z wielu źródeł słyszę ostatnio i to jest bardzo taki z jednej strony niepokojący sygnał dla rynku i też bardzo bym chciał zobaczyć i przeczytać wasze komentarze pod tym odcinkiem, żebyście się podzielili swoimi obserwacjami, ale już z wielu różnych miejsc, szkolących liderów, budujących liderów czy zatrudniających liderów słyszę taki wniosek, że materiał liderski obecnie dostępny na rynku jest coraz gorszy. Znaczy tyle, że nikt za bardzo tych liderów nie szkoli, nie kształci, nie przygotowuje do tej roli, i kończymy z tym, że z dobrego specjalisty robimy beznadziejnego lidera, z czym razem z Krzyśkiem już od 5 lat w Nerd Management skutecznie, mam nadzieję, walczymy, ale to jest kropla w morzu potrzeb. Bo ty teraz rekrutujesz liderów i chyba przez ostatnie miesiące, z tego co wiem, widziałeś ich dziesiątki. Powiedz, jak to wygląda, jacy ludzie przychodzą, czego im najbardziej brakuje? Przede wszystkim jedno sprostowanie, bo nie do końca rekrutuję liderów, a bardziej szukam ludzi, którzy liderami chcą zostać, czyli bardziej buduję liderów, czyli tych na początku drogi, ponieważ jest duża różnica, kiedy mamy do zrekrutowania konkretnego lidera z konkretnymi umiejętnościami, z konkretnym marką osobistą czasem nawet, a w zestawieniu do tego, kiedy szukamy osoby, którą możemy zatrudnić właśnie jako lidera do zbudowania czegoś totalnie nowego, od podstaw, od zera. Super, jak będzie to osoba, która jest kompetentna,
kompetentna, ogarnięta, która jest już gotowa do tego, że wchodzi i działa, ale czasami takich ludzi po prostu nie ma i tych ludzi trzeba zbudować, ponieważ tak jak już wspominałem, no jakość liderów na rynku jest jaka jest, więc my na przykład w projekcie lokalnych klubów sobie z tym radzimy w taki sposób, że rekrutujemy przede wszystkim ludzi z potencjałem na lidera i to jest bardzo, bardzo prosty wyznacznik wbrew pozorom tego, czego brakuje i widać to i u początkujących, takich totalnie zielonych, którzy chcą, mają chęci, ale za bardzo nie wiedzą, czego nie wiedzą i widać to też u takich, którzy są, powiedzmy, zaawansowani i jedni i drudzy nie biorą odpowiedzialności za nic. Nie biorą odpowiedzialności za to, że oni są odpowiedzialni za to, żeby zbudować. Zatrudnia ich się do tego, żeby oni zbudowali dany zespół, dane miejsce, czy tak jak w moim przypadku dany klub, ale to samo dzieje się w zespołach deweloperskich. Jeżeli zatrudniamy kogoś do tego, żeby zbudował na przykład nowy dział w firmie, zbudował na przykład zespół pod nowy projekt, nowy produkt, czy cokolwiek, to jest dokładnie to samo, nie? Że jest oczekiwanie lidera, czy takiego przyszłego lidera, że to firma zrobi za wszystkich, że to firma weźmie odpowiedzialność, że to firma przejmie konsekwencje firma, czyli w sumie to nie wiadomo kto, tak naprawdę, bardzo często, kto za to płaci. I teraz jeżeli to jest duża korporacja, bomba. Jako lider mogę się schować i oczekiwać, że mi tutaj zapłacą za wdrożenia, szkolenia, wszystkie moje błędy, wszystkie niedociągnięcia i tak dalej. Ale jeżeli to jest startup, to jest coś, co realnie wywraca ten biznes do góry nogami. Więc nagle się robi problem, kiedy taka osoba nie bierze odpowiedzialności albo zrzuca odpowiedzialność na innych, albo co gorsza, zostawia rzeczy tak jak jest, czyli tak jak już powiedziałeś, Krzysiek, nie? Że są liderzy, którzy się nie wpieprzają, nic nie robią, nie wchodzą, po prostu sobie są jako takie przekaźnik papierów, jak z całym szacunkiem, nie obrażając tu nikogo, pani na poczcie, która tam jest do przekazywania i pobierania listów, no ci ludzie są potrzebni, ale nie za te pieniądze, nie na tym stanowisku i nie z takimi kompetencjami. Także według mnie kluczowa rzecz na ten rok i na przyszłe lata, niezależnie od tego, jak bardzo AI się rozwinie, to jest odpowiedzialność. Musimy być jako liderzy odpowiedzialni za to, co robimy, co mówimy przed swoimi ludźmi, przed swoimi szefami. I tak, mamy przerąbane w tej roli i to jest esencja tej roli, że właściwie kiedyś, to był chyba 9. odcinek, między młotem a kowadłem, gdzie tłumaczyliśmy, jak się dogadać między biznesem a technologią. To jest cały czas aktualne, to jest cały czas niezmienne. I tego właściwie nic nie zmieni, więc z mojej perspektywy, jeżeli będziemy brać odpowiedzialność za to, że tak jest, że płacą nam za rozwiązywanie tych problemów, za ogarnianie tego całego bałaganu, który niezależnie od skali firmy, tego co robimy, w jakim sektorze działamy, jakich mamy ludzi, zawsze będzie bałagan, zawsze coś będzie nie grać, no bo de facto za to nam płacą i teraz my musimy wziąć za to odpowiedzialność i to zrobić. Nie możemy przerzucać na swojego szefa, nie możemy przerzucać odpowiedzialności na swoich ludzi, bo to jest po prostu nasza robota. To jest tak, jak przecież Krzysiek, pracowaliśmy razem, to przecież jak coś się działo, to ty się dowiadywałeś, że no kurczę, no to już był problem, już dawno rozwiązany, nie? Rzadko tam dochodziło, no bo ja biorę odpowiedzialność za moją robotę. Moim zadaniem jako lidera jest to, żebyś ty spał wtedy spokojnie, a nie kurde, żebym ja ci przysparzał problemów i jeszcze żebyś nie dość, żebym rozwiązywał tonę swoich problemów, to jeszcze kurczę moje, prawda? No to jest właśnie ciekawe, bo patrząc na naszej poprzedniej organizacji, to bardzo dużo zależało od takiej kultury, powiedzmy, jakiejś części organizacji, bo jednak tutaj, jak to mówiłeś, to się zastanawiałem, no po czym poznać, że czy ja jestem po dobrej stronie mocy, czy przejmuję tę odpowiedzialność, czy nie przejmuję tej odpowiedzialności i jak to wygląda u mnie, czy hipotetycznie właśnie u każdego z naszych słuchaczy, żeby mogli się zastanowić. I moim zdaniem też właśnie patrząc na naszą poprzednią organizację, to też jest taka kwestia, że czasami organizacja wytwarza taką kulturę właśnie, że się tej odpowiedzialności nie bierze, bo na przykład osoba nad nami zawsze przejmuje od nas tę odpowiedzialność, czy jakiś tam szef jeszcze wyżej. I dyrygują i mówią, co trzeba robić, jak reagować, chcą być o wszystkim informowani i podejmować wszystkie decyzje. To też rozmawialiśmy o tym dużo w odcinku o Multipliers, podlinkujemy w materiałach do tego odcinka.
że właśnie takie wchodzenie, ratowanie zawsze sytuacji, wydawanie dyspozycji zabiera ludziom z ręki tę inicjatywę, zabiera odpowiedzialność. Natomiast patrząc na to, też zmieniałem pracę ostatnio i widziałem, że to było bardzo często poruszany problem przez szefów, założycieli firm, menedżerów wyższego szczebla, właśnie ta odpowiedzialność, że po prostu ludzie nie chcą brać odpowiedzialności, nie biorą odpowiedzialności, oni szukają osób, które wezmą odpowiedzialność i to jest kluczowe, to jest bardzo ważne. I to jest taka istotna myśl moim zdaniem, to zastanowić się w tym miejscu, gdzie pracujemy, czy w mojej obecnej sytuacji, czy ja biorę odpowiedzialność, czy raczej jestem okej z tym, że no nie biorę tej odpowiedzialności, idę zawsze do szefa i go pytam, co robić, albo ten szef po prostu wymusza na mnie, żebym jemu przekazywał tę odpowiedzialność. Nawet jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, to moim zdaniem jednak trzeba sobie wyrabiać takie poczucie odpowiedzialności, no bo jeżeli znajdziemy się na rynku pracy, czy będziemy chcieli coś zmienić, to te nawyki niebrania odpowiedzialności mogą być bardzo negatywne, mogą się negatywnie odbijać na naszych przyszłych szansach gdzieś na przykład. Nawet w organizacji, gdzie jest sytuacja, ja bym nazwał wprost patologiczną, no bo inaczej się tego określić nie da. To jest wynik dokładnie tego, że z dobrego specjalisty zrobiliśmy beznadziejnego menadżera. On tak naprawdę jest mikromenadżerem. Mikromanagement to jest jego jedyna szkoła, której się nauczył, bo przecież wie lepiej i zrobiłby lepiej, więc oczekuję, że zrobicie tak samo jak oni. Nawet w takim układzie, kiedy my zabierzemy odpowiedzialność za swoją robotę, za swój zespół, za swoich ludzi, za swoje decyzje, możemy naprawdę nawet i w takiej organizacji osiągnąć sukces, jeżeli tylko tą odpowiedzialność weźmiemy, ponieważ to jest kluczowy wyznacznik tego, co robimy, jak robimy, dlaczego to robimy. Dalej jest kwestia tylko, czy to jest na pewno to, co chcemy w życiu robić, bo może się okazać, że w tej organizacji się tego zrobić nie da. Dam wam tutaj takie narzędzie, które szybko i skutecznie da wam okazję zweryfikować, w jakiej obszarze jesteście, ponieważ to, co Krzysiek, ty powiedziałeś, nie? Że może tak być, też te relacje mogą być różne i te kultury organizacyjne też są różne. Jest coś takiego, co się nazywa trójkątem Kartmana. Polega to na tym, że są takie 3 role. To jest takie zapętlone kółko, właściwie trójkąt, gdzie mamy rolę ratownika, czyli jeżeli jesteśmy literem, co gasi pożary, ratuje wszystko w kółko, no to nie jest za dobre miejsce do tego, bo wtedy robimy wszystko za wszystkich, ratujemy sytuację. I teraz ten trójkąt pokazuje, że od tego ratownika stajemy się ofiarą, no bo my się poświęcaliśmy dla innych, jak świnia w spółce z kurą robiąc jajecznicę, no poświęciliśmy się i nas nie ma, jesteśmy wypaleni, zmęczeni, staliśmy się ofiarą nas samych tak naprawdę, bo my żeśmy na siłę ratowali wszystkich i teraz mamy z drugiej strony problem, albo bo to może iść w jedną stronę lub w drugą stronę, stajemy się katem, czyli pałujemy wszystkich dookoła, że co ja tutaj nie robię dla tego, dla sprawy, dla firmy, dla projektu, ja tu zapierdzielam, wszyscy są do bani i wtedy zaczyna się marudzenie, narzekanie i to też donikąd nie prowadzi. I teraz czy kręcimy się w lewo od ratownika kata ofiary, czy przez ratownika ofiara kata, nie ma absolutnie znaczenia. To jest coś, co trzeba przerwać. I jedynym sposobem na to, żeby to przerwać, jest właśnie wzięcie odpowiedzialności za siebie, za swoje decyzje, za to, co robimy, z kim robimy, ale też odpowiedzialności za swój zespół, za swoich ludzi, za całe podwórko, którym zarządzamy w taki czy inny sposób. Czasami może być tak, że mamy szefa, który nie jest kompetentny i to też patrząc na to, co słyszę na rynku, to jak wygląda sytuacja obecnie i też skracanie tego dystansu, czyli de facto robienie z liderów, którzy są wyszkoleni, osoby, które tak naprawdę albo wrócisz do kodowania, albo nie będziesz miał pracy, czyli takiego trochę wykluczenia społecznego, może w niektórych skrajnych przypadkach, to dalej bym myślał, że to są skrajne przypadki. Danych nie mam, ale na pewno w tym warto pogrzebać. I jak będziecie chcieli, to może nawet zrobimy odcinek na ten temat, na ile nasza tutaj rola lidera też jest do zastąpienia faktycznie, bo ja myślę, że to się zmieniło mocno na przestrzeni czasu, także będziecie ciekawi, napiszcie w komentarzach. I teraz patrzcie, jeżeli mamy bierzemy odpowiedzialność za swój zespół, za otoczenie, bierzemy często, nawet musimy czasem wziąć odpowiedzialność też za to, co się dzieje dookoła, czyli czy to naszego szefa, czy to jakiegoś produktowca, tego Scrum Mastera, którego jeszcze nie wywaliliśmy, bo AI go nie zastąpiło, no to w tym momencie mamy szansę ten cały bałagan ogarnąć, wyjść na prostą, niezależnie od danej sytuacji. Ale jeżeli będziemy się kręcić w kółko, no to jest droga donikąd. To jest droga do wypalenia, to jest droga do marazmu, to jest droga do zmęczenia
i niezależnie w jakiej branży, w jakim obszarze działacie, czy jest to fancy fajerwerki, AI i tak dalej, czy może jakaś nudna produkcja, klepanie stronek, czy cokolwiek tak naprawdę, co jeszcze gdzieś tam się kręci, efekt będzie dokładnie ten sam. Nie będzie odpowiedzialności, no to będziecie się kręcić w kółko i koniec niestety z reguły jest smutny. Chyba taka kluczowa konkluzja na ten rok dla liderów, przyszłych liderów, ale nie tylko, to jest właśnie to branie odpowiedzialności. To jest coś, co na pewno nas wyróżni wśród osób, które są dookoła nas. I to jest bardzo ważne. To zastanówmy się na koniec, co zrobić, żebym był taką osobą, która bierze tę odpowiedzialność, jak szukać tych sposobów, możliwości, no bo to nie zawsze jest oczywiste. Powinienem tutaj coś tam się wtrącać mojemu szefowi, albo powinienem tutaj coś tam ruszać, mieszać, czy nie. I Paweł, ty byłeś, zawsze pamiętam cię jako tę osobę, która brała tę odpowiedzialność za rogi. Czasem nawet aż za bardzo, tak mówiąc żartem, bo to jednak nigdy nie było tak, że to było przesadzone. Jak to robisz? Co jest takim głównym elementem, który powoduje, że działasz, jak działasz? To przede wszystkim zasady, etyka pracy i wartości, które gdzieś tam za nami idą i też są spójne, dlatego też pracujemy razem, no bo jednak tą odpowiedzialność bierzemy. Często nawet właśnie większą niż byśmy chcieli, ale to też przypomnijmy odcinek o smokach, kiedy mówiliśmy, że jak już szukasz nowego smoka do pokonania, to jak w grze, to później nie marudź, że na ciebie usiadł, bo to też tak po prostu będzie, że kiedy graliśmy, nie wiem, w Diablo czy w jakieś RPG i rzucaliśmy się na bossa, na którego jeszcze byliśmy zacieńcy, no to po prostu trzeba było ćwiczyć. Trzeba było de facto w tej sytuacji wziąć więcej tej odpowiedzialności. Mi się nieraz zdarzało brać odpowiedzialność przecież za zespół, bo zasada dla dobrego lidera, zasada jest zawsze prosta. Wszystkie błędy, problemy, wszystkie jakieś niedociągnięcia, fuck-upy, to jest wina lidera. Twoja. Tak, twoja. I się nie kłóć. Nawet jak to nie jest twoja wina, to jest twoja wina. Wszystkie natomiast sukcesy, dobre rzeczy, wszystko co się udało zrobić, wszystko co osiągnęliście, to jest zasługa zespołu. Kropka. I tu nie ma nic więcej do dodania. Jeżeli sobie to uświadomisz, jeżeli to jest dla ciebie bomba, jeżeli twoje ego musi być tutaj największe, najważniejsze i ty musisz świecić na początku, to nie jest ścieżka liderska, absolutnie nie jest dla ciebie. To jest taka rzecz, którą możecie zweryfikować, czy to jest dobra droga. Wtedy lepiej zająć się czymś innym. Są naprawdę dużo fajniejsze rzeczy do robienia w życiu dla kogoś, kto tego nie czuje. Dalej to, co warto zrobić, to zorganizować sobie czas na realnie przemyślenia. Wziąć sobie, wiecie, zeszyt, notatnik, czy to będzie, nie wiem, cyfrowy, czy to będzie papierowy, ale ważne, żeby to było coś do pisania, odciąć się od tych wszystkich rozpraszaczy, zadań, kalendarzy, powiadomień i tak dalej i po prostu usiąść z tyłkiem i pomyśleć, bo na to też mamy coraz mniej czasu. Wydaje nam się, że modele AI zrobią za nas tą robotę do myślenia i tak dalej, ale nie, one tego nie zrobią. Musimy sobie mieć ten czas, żeby wziąć za coś odpowiedzialność, to trzeba się zorientować w ogóle, gdzie jesteśmy, gdzie idziemy, co robimy, złapać ten kontekst, zadać sobie pytania, dobra, gdzie ja tu jestem, co ja wiem, czego nie wiem. To są rzeczy, których wiele osób po prostu nie robi, bo przychodzą do pracy i idą na flow. Co dzisiaj? Wtorek, która godzina 11. Dobra, co będziemy robić? Nie wiem. Patrzę w Jirę, co tam dzisiaj do zrobienia. No to, dobra, super. Nie? I jadę z tym prądem. No tak się nie da na dłuższą metę. Musi być przestrzeń na to i to jest coś, czego ja zawsze pilnowałem i zawsze pilnuję, żeby mieć tą przestrzeń na takie spojrzenie z perspektywy. Teraz, kiedy buduje sieć lokalnych klubów, to jest takie powiedzenie, które w biznesie, w startupach przede wszystkim się na to patrzy, czy w takim kręgu ludzi, którzy zakładają firmy, że możesz pracować albo w firmie i wtedy zasuwasz właśnie jak ten chomik często właśnie w tym trójkącie, albo możesz pracować nad firmą, czyli mieć ten ogląd strategiczny. Dobra, gdzie my jesteśmy? Patrzeć na to jak na szachownicę, jak te pionki stoją, gdzie one idą, jakie mamy możliwości, co chcemy zrobić i myśleć też parę ruchów do przodu, żeby z jednej strony zadbać o to, gdzie my jesteśmy, zadbać o jakąś przyszłość, też nie popłynąć z jednej strony i ten balans jakoś tam trzymać się na powierzchni, bo to też jest trudna robota, którą trzeba zrobić i to się właśnie wiąże z tą odpowiedzialnością, żeby być przygotowanym najlepiej na kilka ruchów do przodu i teraz i tak coś się zawsze wydarzy.
Krzysiek, zawsze coś się wydarzy, zawsze coś wybuchnie. Nie ma tak, że plan zadziała i będzie super fajnie, tylko zawsze coś pójdzie nie tak, zawsze coś wystrzeli, zawsze będą jakieś fajerwerki. No i co? No i musimy sobie z tym poradzić. I tyle. I to jest nasza robota. Te że problemy, które się pojawiają, to jest nasza robota i to jest najważniejsze, to zaakceptować i to jest to, co też mi zawsze najwięcej dawało. No po prostu biorę to na klatę, no to jest moje. Jeżeli mój zespół ma problem, to znaczy, że wszyscy mamy problem. Jeżeli jedna osoba w zespole ma problem, to znaczy, że cały zespół ma problem, bo to też najczęściej wtedy tak się przekłada. To nie jest wina kogoś i trzeba go zlinczować, tylko trzeba mu pomóc. Czasem trzeba było się zapakować tyłek w samolot, polecieć na drugi koniec świata, ogarnąć jakiś temat, bo po prostu się nie dało. Bo inne takie rzeczy, które były piekielnie niewygodne, niefajne, stresujące i wszystko, co możecie tylko sobie wymyśleć pod kątem trudności pracy z ludźmi, to jest praca lidera i za to trzeba wziąć odpowiedzialność do tego stopnia, że musisz zaakceptować fakt, że będąc liderem, wszystko co ludzkie nie będzie ci obce, wliczając to wszystkie nie tylko problemy służbowe, profesjonalne i tak dalej, ale również odpowiedzialność za czasem czy życie, emocje wszystkich ludzi z twojego zespołu i wszystkich ludzi dookoła, co nie jest proste, ale z tym trzeba żyć. To są ważne rzeczy, co powiedziałeś i z tego bym wyciągnął kwestię tego ego właśnie, czyli że to tutaj ego musi być gdzieś tam z tyłu, z jednej strony. Z drugiej strony też to, co moim zdaniem jest zawsze dobrze nam nadawało perspektywę, to nie jest tak, że przychodzę do pracy i tam mam jakiś opis stanowiska i mam to, co robić, to, co mi szef każe przy taśmie, tylko bardziej patrzymy na ten nasz dział, na ten zespół jako taką własną firmę. Czyli robimy to, co byśmy robili, jak to byłaby nasza firma, żeby jak najlepiej działała, przynosiła jak najlepszy dochód, żeby jak najlepiej realizować cele naszej firmy. Mam na myśli całej firmy, w której pracujemy, ale również tej naszej małej firmy, czyli naszego zespołu, naszego działu. I to jest chyba takie podejście, którego często brakuje ludziom, właśnie, że przychodzę na 8 godzin posiedzieć przy komputerze i porobić to, co szef mi każe. Zmiana na takie przedsiębiorcze podejście moim zdaniem jest kluczowa. I ostatnia rzecz, o której nie wspomniałeś, ale często o tym mówiliśmy, to jest nie patrzenie na nasze otoczenie, to co się dzieje dookoła, jako my versus oni, że zawsze ktoś jest, czy że jest to wina tego kogoś innego, albo ktoś tam coś skrzanił. Albo nawet zdarzam się z taką perspektywą, że załóżmy pracujemy w jakiejś firmie usługowej, świadczymy usługi dla naszych klientów, no i narzekamy na tych klientów, ale oni są głupi, coś tam skrzanili, źle zrobili i to jest ich wina, nie możemy robić dobrze naszej pracy. No nie, no, jak jesteśmy przedsiębiorcą, czyli odnosząc się właśnie do tej metafory własnej firmy, no to z głupimi klientami też trzeba pracować, bo oni nam płacą, w związku z tym z narzekania na klientów nic mądrego nie przyjdzie, zwłaszcza, że przeważnie jednak jest tak, że prawda leży gdzieś tam po środku i nieporozumienia czy jakieś różnice są naturalne. Nie ma się co obrażać na jakieś inne firmy, inne organizacje, inne zespoły, że źle pracują, głupio, nie tak i powinni inaczej. No, bo nie widziałem zespołu, który by pracował idealnie i zawsze można na tego innego ponarzekać. To tu cię od razu poprawię, bo to są takie dwa banały, które no, trzeba wyciągnąć z pudełka i je rozpakować i ogarnąć raz a dobrze. Nie ma czegoś takiego, że prawda leży po środku, prawda leży tam, gdzie leży, bo to jest pułapka. Może być z jednej strony po stronie lidera, może być po stronie, nie wiem, tego klienta, że były jakieś tam wyzwania, a może być zupełnie gdzie indziej. Dlatego to warto, wiecie, jeżeli jest problem, to ten problem warto usiąść, rozpisać, przeanalizować z każdej strony i wziąć go na klatę. To trzeba ten problem wziąć na klatę, niezależnie od tego de facto, gdzie ta wina jest, bo teraz to jest też taka ciekawostka, że jeżeli będziemy roztrząsać wyzwania i problemy i jakieś takie sytuacje na maksa, jeżeli wiecie, to nie jest coś, co nas zabije, tutaj kłania się waterline, no bo jeżeli to jest problem, nie wiem, na kilka milionów i to jest nasz główny klient, no to jeżeli się tutaj wysypiemy, to może całą firmę zabić i wszyscy pójdziemy z torbami, więc tego może nie róbcie, ale w praktyce często się rozbijamy jako liderzy na problemach mniejszej skali, gdzie więcej czasu tracimy tak naprawdę na
na roztrząsanie, gdzie ta prawda była, czy kto miał winę, czy to było po środku, czy bardziej w lewo, czy bardziej w prawo i tak dalej. Zamiast wziąć to na klatę, wydarzyło się, dobra, co możemy z tym zrobić? I proaktywnie, bo tutaj to też może dobrze, żeby to słowo wybrzmiało tutaj, ta proaktywność też się liczy. Czyli obok odpowiedzialności, jeszcze do tego wszystkiego, co Krzysiek dodał, to dobrze tą proaktywność do przedsiębiorczości też dostawić. Na zasadzie, nie, dobra, się wykrzaczyło, bo zawsze się coś wykrzaczy, ale co my możemy zrobić z tym dalej, gdzie możemy z tym dalej pojechać. Także to jest pułapka, no to trzeba uważać, żeby się w nią nie wpaść i lepiej się skupić na tym, na rozwiązaniach, niż stać się w najgorszym wypadku częścią problemu. Ale co można myśleć, że pułapka, określenie tylko, że prawda jest po środku, to chyba takie, powiedzmy, przysłowie, tak to nazwijmy. Te przysłowia właśnie mają to do siebie, że to jest tak, dobra, idźmy na kompromis. I to jest też istotne, Nie, że... to bardziej o co innego chodzi. To bardziej chodzi o to, że będę się z tobą kłócił. Dawaj. Bardziej chodzi o to, że nawet jeżeli gdzieś tam problem jest po stronie, nie wiem, kontrahenta, innego zespołu, klienta i tak dalej, to jeżeli nie rozwiążemy tego problemu, to problem jest również po naszej stronie. Czyli gdzieś tam pomiędzy, Tak, bo to jest nasz problem. Jedną stroną a drugą. No właśnie. Wiadomo, że źródło problemu jest gdzieś i trzeba je rozwiązać i może być całkowicie po stronie gdzieś tam właśnie niezależnej od nas, ale jednak musimy wziąć odpowiedzialność za rozwiązanie tego problemu, jeżeli nam zależy, jeżeli chcemy zarobić, jeżeli chcemy zrealizować ten projekt i tak dalej. Więc nie możemy tego zostawić na zasadzie, dobra, to jest gdzieś tam po innej stronie, więc no, niech ktoś to rozwiąże. Nie, tak nie możemy i też nie możemy na siłę szukać kompromisu. Musimy znaleźć rozwiązanie, które jest dobre dla każdej ze stron, no bo w kompromisie tak naprawdę przegrywamy wszyscy. Bo wtedy mi utnie nogę, tobie utnie rękę i jakoś tam będzie fajnie. No nie będzie fajnie. Więc musimy znaleźć takie rozwiązania, żeby to miało ręce i nogi dla każdej ze strony, czyli tej odpowiedzialności i rozwiązywaniu tego problemu rozwiązujemy go nie tylko tutaj na swoją korzyść po swojej stronie, bo wtedy mamy taką, wiesz, relację na zasadzie, dobra, ja swój problem rozwiążę, ale ty masz problem, nie? 3 razy większy. I teraz jeżeli to jest na linii firma-klient, jeszcze jest to pół biedy, bo po prostu ten klient sobie pójdzie i poszuka innego, ale bardzo często przecież to się dzieje wewnątrz organizacji, między zespołami, czyli jeden zespół rozwiązuje problem, jeden lider rozwiązuje swój problem kosztem innego, a przecież płyniemy w jednej łódce i zaraz wszyscy mamy jeszcze większe problemy, przez to właśnie, że nie bierzemy odpowiedzialności, zrzucamy na innych, szukamy na przykład takich rozwiązań, które będą dobre dla mnie, mając gdzieś, jakie konsekwencje to będzie miało w innych zespołach, w innych działach, w innych obszarach, że często tej samej organizacji. Więc to jest kicha. Jeszcze chciałem się powiedzieć fajną rzecz odnośnie tych głupich klientów i narzekania na klientów, że tu klient jest głupi i tak dalej, bo to jest dosłownie case, gdzie my przerabialiśmy w lokalnych klubach dosłownie w tym tygodniu, kiedy ustaliliśmy zasady w ogóle komunikacji z klientem. Pierwsze założenie i pierwsza zasada, i to jest coś, co możecie wziąć, skopiować, wkleić do siebie bezpośrednio 1 do 1. Jeżeli dzwonisz, piszesz, gadasz z klientem, to załóż, że to jest fajny człowiek, bo jeżeli nie byłby fajnym człowiekiem, to by z wami nie gadał. Chyba że przyciągacie wrednych dupków i robicie biznes dla naprawdę jakichś wrednych typów, no to w to już nie wnikam, ale najczęściej jeżeli pracujecie w fajnym miejscu, w dobrym miejscu, który daje wam rozwój, robi wartościowe rzeczy, to wasi klienci będą też fajni. To są fajni ludzie po drugiej stronie i teraz samo w ogóle nastawienie do tego, że to nie jest jakiś głupi osioł, który ma wiecznie marudzi, tylko to jest fajny człowiek, któremu trzeba pomóc, nagle zmienia wszystko, niezależnie czy jesteśmy programistą, sprzedawcą, marketingowcem, czy liderem, czy menadżerem, czy na jakimkolwiek poziomie, to naprawdę robi bardzo dobrą robotę, a jest to banalnie proste i możecie to wdrożyć już, czyli nie ten głupi klient, który znowu się czepia, tylko ale fajny tutaj człowiek jest po drugiej stronie, trzeba mu pomóc. Podsumowując to wszystko, to jest chyba najprostsza recepta, jak można tą odpowiedzialność wziąć właśnie za słowa, nie wyzywać swoich kolegów, koleżanek, współpracowników, klientów, przeramować to że ich problem to nie jest marudzenie, narzekanie, tylko oni faktycznie potrzebują pomocy, wziąć odpowiedzialność za to, co jest u nas w zespole i w zespole też dookoła, w otoczeniu, żeby nie było, że ja sobie tutaj poprawię, rujnując tak naprawdę pracę innych i dokładając wszystkim tylko i wyłącznie problemów i wyzwań. Coś byś do tego dodał? Nie, podsumuję, że słowo na 2026 rok dla liderów to jest odpowiedzialność. To jest rzecz zdecydowanie, której nam, mam na myśli, z populacji liderów brakuje.
Więc trzeba nad tym pracować, trzeba brać odpowiedzialność oczywiście w mądry sposób, sensowny i przemyślany, mając oczywiście różne narzędzia. Najlepszym źródłem takich narzędzi jest chociażby apteczka lidera, projekt, z którym startujemy w tym roku. Wejdźcie na stronę www.apteczkalidera.pl i zobaczcie, co Wam oferujemy w tym zakresie. To są takie podstawy właśnie, jak nie tylko brać odpowiedzialność, ale w ogóle budować ten nasz narzędziownik lidera na początku drogi, ale nie tylko. Dajcie nam znać, co o tym sądzicie, jak Wam to się podoba. Możecie tam również zapisać się, żeby dostać informacje, jak tylko ten produkt pojawi się na rynku. Także nie czekajcie, najbardziej zyskują ci, którzy są na samym początku projektu, a on dopiero startuje, więc zapisując się teraz gwarantujecie sobie najlepsze ceny, najlepsze warunki i też najwięcej naszego czasu i skupienia do tego, żeby dostarczyć tą wartość, tak, żeby rozwiązać wasze problemy, bo chcemy się skupić odpowiedzialnie na tym, żeby robić z dobrych specjalistów, dobrych liderów, a nie zostawiać ten rynek sam sobie. Także tyle na dzisiaj, słuchajcie, widzimy się już w następny wtorek za 2 tygodnie o 8:00. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć!